Witam, surowe AlterMMO. Oglądniemy sobie filmik na oficjalnym kanale o endgame'ie. Już wam załączę tłumaczenie jakieś, chyba że jest po polsku. No niestety nie. Ważne, że gra będzie po polsku. Filmików nie trzeba. Chociaż w sumie, Drako, ty nie dałeś nam przypadkiem po polsku? Nie. To jest jeden filmik. Dobra, to niech będzie tak. Zobaczmy, co tam mają ciekawego. Oznacz mnie bicio na Discordzie. We're really excited about getting this game into players' hands and letting them experience this massive world. A main cornerstone of D4 is play your way. As a player continues to advance through the story and into the endgame, they'll unlock a ton of brand new activities that provide... To jest właśnie pytanie, nie? Czy za każdym razem, jak będziemy robić na nowym sezonie postać, to czy właśnie mamy tylko jedną ścieżkę, ale z tego co wiem, to chyba będzie można sobie przejść do różnych lokacji i w różnych lokacjach zacząć wbijać. Więc zobaczymy. No matter their playstyle. Może coś powiedzą zaraz. Players will be able to keep progressing in the narrative of the game. Alongside that, the whole team has worked on crafting a variety of different experiences players can pursue. We're going to have an entire world of Sanctuary for our players to offer. There's going to never be an absence of something to do. After Ale players się finish włosy the campaign, pasują do there's a tego lot filmu. more game to go and participate in. They gain access to a special, what we call capstone dungeon that they have to complete. Once they're able to finish this capstone dungeon, they're going to gain access to the first world tier. As you complete the Słyszałem o tym. Trzeba po prostu skończyć ten dungeonek i on wtedy się na przykład odblokuje kolejny poziom trudności w Diablo. Natomiast na przykład pierwszy dungeon chyba się odblokuje koło 50 poziomu on będzie, natomiast nie trzeba mieć 50 poziomu, żeby wziąć udział w tym dungeonie. world tier, it will open up the opportunity for you to go into your next world tier. That involves unlocking powerful loot, new items, and more advantages for your player to have a better opportunity. Jak na and 35 Whether dacie you're a fan radę, of to możecie iść na dungeons, 35. PvP, or just roaming around the world, there's a way to continue your Diablo adventure long after hitting max level. As your character continues to grow in power, you'll start with the skill tree and expand out into the Paragon system. A lot of the choices the players make are grounded on skills Już po 20% jest, a nie 50%? Poka. A może to jest po prostu jakieś stare? world tier. Gain access Sanctuary for our to the first Roam tree and Gdzie to było? Może to jest jakieś stare Players will be able to keep z progressing gry in jest the jakiś narrative of stary. the game. Alongside that, the whole team has worked on crafting a variety of different experiences. Może oni już dużo players wcześniej can przygotowali pursue. ten we're filmik going czy to have an coś. entire game to go and participate in. They gain access to capstone open up the and more max level. Gdzie to było? Expand out into the fantasies associated with those skills. The Paragon Wars No make nieważne, grounded nie skill znajdę tree tego. To and było chyba expand out into na the chwilkę Paragon tylko. system. A lot of the choices Paragon players make system. are grounded on skills Czyli generalnie jest dużo słabszy ten weteran. Tak? No ciekawe dlaczego. W sumie był themselves. git. And the Ale fantasies widocznie jakieś statystyki musieli przeanalizować. Bo dlaczego by taką decyzję podjęli, a nie inną? associated with those skills. The Paragon Wars place where we're allowed to have a lot more W sensie tak naprawdę to w ogóle kwestie balansu były tak ruchome, bym powiedział, na tej becie, patrząc na takiego nekromantę chociażby, że uważam, że tutaj te procenty to jeszcze mogą się znacząco zmienić do premiery i tak jakby wcale nie oznacza to, że będzie dużo prościej na tym weteranie Draco, tylko bym może powiedział, że postacie zostaną jeszcze zostanie zmieniony balans tych postaci i w ten sposób jeszcze dostroją poziom trudności do tych postaci, także raczej bym się nie sugerował tym, że będzie prościej. Tylko po prostu są zmiany w balansie. Raczej tak bym to traktował. Zobaczymy dopiero na premierę, bo tak to można gdybać. depth, a lot more customization, many more options as you go. You can rotate the board, so you can choose a different path if you're like, I want to do more strength-based things. Kurde, I jaki want Chińczyk, these ty. particular boons or glyphs. You can chart your path through it, and they're really a way for you to keep expanding your character and making it uniquely yours. similar to the Paragon boards is the Codex of Power. It's To an in-game znamy. system that holds the aspects related to the character. You are able No zgadza to się, complete a Pablo, dungeon właśnie. and they will Dlatego have a chance to drop an aspect that you to jakby jak nagrywałem swoje wrażenia z bety, to nawet nie poruszałem kwestii balansu, bo wydawało mi się to bez sensu. To takie gadanie o dupie marynie, a jeszcze się
3 razy zmieni. And what this allows players to do is take items they're finding in the world and make them more powerful, turn them into legendary items. It's really special to discover what kind of playstyle really means the most to you. Nightmare Dungeons, koszmarne Every lochy. part of Sanctuary is fulfilling and satisfying. Dungeons in particular are really close to my heart. Nightmare Dungeons are going to give the players the opportunity to experience a dungeon that they might have already experienced in their past playthroughs. They'll enter the dungeon with a found sigil that alters the playstyle and the intensity of the dungeon. They're more difficult and they have additional objectives, and then they also have affixes, which add a degree of difficulty for you and your group to work through. Czyli taki dungeon, tylko jeszcze z afiksami, nie? One of my favorite affixes that you can find in Nightmare Dungeon is actually called Hellgate. Hellgate. Occasionally, these portals will open up throughout the area that will just pour out different monsters that aren't native to that region for you to also be dealing with while you're trying to handle everything else inside the dungeon. There's over 120 dungeons to play through and find in Diablo 4, and any one of them. Czyli każdy z tych dungeonów, czyli to są zwykłe dungeony, tylko w trudniejszej wersji, po prostu. Więc jeśli ktoś tutaj liczy na większą różnorodność, to raczej nie ma co liczyć na to. Ta większa różnorodność pewnie przyjdzie dopiero z czasem. By finding a Nightmare sigil and then using it to activate the Nightmare version of that dungeon space. Everything's a little darker, everything's more difficult. It's going to add a little bit of a twist of flavor on your particular dungeon. Eksploracja końcowa. Activities in Diablo 4 that suit what you're feeling in the mood for. The Forces of Hell are starting to have more influence in certain parts of Sanctuary in the vast interconnected overworld of the experience. And as the players are going into Helltide areas, you're going to find even more powerful monsters. And by killing them, they'll be able to gain these special shards they can take to go and use to purchase. These big rewards are available at these caches that are found littered throughout Helltide areas. The sky darkens and the rivers run red, meteors fall from the sky, and the monsters get harder. We really want to create new experiences for the players. There's one I really like called Whispers of the Dead, which you get from the Tree of Whispers. The Tree of Whispers is grim and a little gruesome, but it's also something mystically haunting and kind of beautiful. The tree has a little bit of a grudge against our players, and it would like for them to go serve its needs. So you're going to go serve these bounties, gather different rewards, different items, and bring them back to the tree in hopes that it can exchange you something really meaningful. To jest mechanika, która w Diablo 2 była, nie? Tylko pod jakąś inną postacią. Kojarzę coś takiego, że mogłeś wymieniać sprzęt na coś innego. Coś w którymś kościele mi bije, tylko że ja na Diablo 2 się nie znam, ale coś było takiego. They're contained activities that you can do alone or in a group. We really wanted to create variety for people to be able to spend time where they wanted to in the world. Ja lubię takie rzeczy właśnie, że co byś nie robił, to będziesz progresował. I możesz to robić na przeróżne sposoby. To jest fajne, że nie masz jednej ścieżki. Pytanie, jak będzie z metą? Meta pewnie zdefiniuje jakieś najbardziej opłacalne farmienie przedmiotów, ale to już zostawmy. It's very cool the way it's been put together and I can't wait for people to see it, to be honest. O, PvP. In Diablo 4, we have a focus on the world of Sanctuary. And there are parts of that world that we call the Fields of Hatred, where Lilith's presence in Sanctuary has begun to seep through and manifest these poisonous areas throughout the world. When players go to these regions, they get to engage in player versus player conflict. These offer opportunities for the player to collect shards, but there is a little bit of a catch. In order to get these shards back to town, you will need to purify them. Other players will definitely know that you're attempting to purify your shards, so you'd better be prepared to fight if you're going to be playing any PvP, and be prepared that you might lose some stuff in the meantime. Once they've got the purified shards, they can take these, go back to nearby towns to sell them, and then use that to buy a whole bunch of interesting cosmetic items and rewards. It's a place for people who really love PvP and Czyli tutaj się nic nie zmieniło właściwie. To PvP jest tak jakby opcjonalne raczej. Jacyś konserwatywni fani Diablo nie powinni być oburzeni. Generalnie za te przedmioty na polach PvP będzie można zdobywać przedmioty kosmetyczne. Fajne jest to, ja lubię PvP, w których po śmierci możesz coś stracić i tutaj będzie można te odłamki stracić, więc fajnie, bo wtedy inne emocje są. Raczej w grupie trzeba będzie biegać, co?
launch is just the beginning. One of the things we're really focused on is creating a living, breathing set of updates for players to engage with after the game No i to jest has gone live. standard. It's really To jest just gra gonna be a online. way to keep coming back Hack and and slash experiencing more MMORPG. Diablo 4 Na in początku fresh tych ways. aktywności Really będzie ile eager to będzie, hear all of your experiences and just enjoy the entire ale z story czasem with you all. coraz więcej, coraz więcej. Będzie dobrze. Co? Zagraj w darmową, otwartą betę Diablo 4 24-26 marca. Skąd on wziął ten napis? Bo to by mogło sugerować, że właśnie chociażby ten poziom trudności to jeszcze był z jakiejś zamierzchłej wersji. Ale nie wiem. Fajnie. Fajnie. Znaczy nie ma tego dużo, nie? Nie ma tego dużo. Nie ma tego dużo. Ale tak jakby no czekamy na... To dosłownie poznamy, polewelujemy, później poznamy troszkę tego endgame'u i się zacznie prawie sezon. No chyba, że ktoś jest hardkorowcem, to po pierwszym tygodniu wbije ten maksymalny poziom i już tam będzie farmił nie wiadomo jakie przedmioty. Pytanie właśnie, co w sezonie nas czeka, nie? Ale to jeszcze prędko się pewnie tym nie podzielą. Ale fajnie, fajnie. Trochę mało się wydaje, ale zobaczymy jak będzie w praktyce.